Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a Wy trafiliście na kanał Keto Travelers. W dzisiejszym odcinku, oj zapomniałam jeszcze, za kamerą oczywiście moja cudowna małżonka Beatka. Nie zapomnieć. Patrzę na Ciebie, nie mogłam o Tobie zapomnieć. Przywitaj się ładnie. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na wycieczkę po hotelu Riu w Dubaju na wyspie Deira. Jesteśmy tutaj już prawie tydzień, ponieważ jest dzisiaj piątek, przyjechałyśmy w niedzielę, wyjeżdżamy w niedzielę, więc myślę, że już mamy pełen obraz hotelu i możemy Wam zrobić lekkie review. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania oczywiście. Słuchajcie, pokój jaki wzięłyśmy sobie w tym hotelu jest to pokój z widokiem na morze. Dopłaciłyśmy 50 funtów całe, żeby mieć widok na morze, chociaż tak naprawdę w tym pokoju chyba z każdego pokoju jest widok na morze. Albo częściowy, albo po prostu jesteście skierowani na morze. Zaczniemy od pokoju. Jak widzicie, tu jest wejście. Macie oczywiście standardowo karty. Zmienię kadr. Kinga znajduje się w tej chwili w przedpokoju. Tak, macie standardowo karty do włożenia. Tam ktoś kiedyś sprzedał nam tipa, że może być tu włożona każda karta i to zawsze zadziała. My nigdy nie próbowałyśmy, bo otrzymujemy dwie i zawsze korzystamy z jednej, ponieważ nie rozdzielamy się. Po lewej stronie macie szafę. Uważaj. Akurat nam się trafił pokój, w którym jedna z klamek jest lekko urwana. Trzeba na nią bardzo uważać. A to dlatego, ponieważ jak otworzycie te drzwi, to one uderzają. Tak, jedne drzwi po prostu powodują zepsucie drugiej klamki. Tak, następnie w szafie macie standardowo, ja bym powiedziała safe. Tu nie zaglądałyśmy. No, są zwykle szuflady na brudne, na pranie i tak dalej. To jest ciekawostka. Macie też Koran po angielsku. Jeżeli ktoś by chciał poczytać. To arabski hotel. Więc. Do tego macie kapcioszki, Beatka swoje ma na nogach, ja nie używam tych kapcioszków. Z drugiej strony macie wieszaki. Minus tej szafy jest taki, że nie macie półek, więc tak naprawdę nie możecie się wypakować. Jeżeli My tu ktoś mamy ma nasze... potrzebę, jest deska do prasowania i żelazko, my nie korzystamy, ale są właśnie tylko wieszaki i jedna półka i to wszystko. I tu są nasze ciepłe ciuchy, w których będziemy wracać do Anglii. Następnie po prawej stronie macie łazienkę. Łazienka jest bardzo ciekawa w tym pokoju. Ja już ją widziałam na zdjęciach i myślę, że tak jest w każdym pokoju, ale najpierw zaczniemy Ale nie od wiemy, toalety. być może pokoje twin, a nie double mają inny układ. Wydaje mi się, że mają wszystkie taki sam układ, Dobra. tak? Nie pokazuj na tamtą stronę, tylko najpierw pokażmy tutaj. A więc po prawej stronie macie toaletę. A tak, są jedne drzwi. Ciekawe rozwiązanie Zamknij. jest takie, że macie jedne drzwi do łazienki. Które służą albo za drzwi do łazienki, albo za drzwi do toalety. I tymi samymi drzwiami zamykacie toaletę. Tu się mieści toaleta. Toaleta jak toaleta. Jedna ciekawostka oczywiście w toalecie w takim kraju jest to, że macie kranik do podmywania się. Tak. Bardzo dobry jest ten kranik, ponieważ można sobie spłukać, jak zrobicie kupę, to można spłukać, bo nie ma oczywiście szczotki do Nie, kibla. wszędzie brakuje szczotek do ubikacji, więc te Nie kraniki... tylko w hotelu, słuchajcie. Nie, te kraniki świetnie służą do opłukania ubikacji. Tak. Następnie macie dwie umywalki. Otrzymujecie też od hotelu. To jest zestaw do mycia zębów. My mamy swoje szczoteczki, ale tam macie szczoteczkę, małą pastę do zębów oraz body lotion, czyli balsam do ciała. Balsam do ciała, 2 mydełka. I 2 mydełka. I to jest to, co oferuje Wam hotel. Do tego macie oczywiście ręczniki małe, ręczniki kąpielowe dostajecie, ręcznik na podłogę do prysznica. Jest oczywiście telefon, jakbyście chcieli z kimś pogadać. Nie ma go w toalecie tym razem, tylko jest w łazience. Jest w łazience. Myślę, że to bardziej na emergency, drugi wieszak. Tak, macie także prysznicowy. lustro powiększające, No i takie na wysięgniku. kontakty do golenia. Tak, bardzo podobne do stylu angielskiego. Nie ma kontaktów w łazience takich zwykłych. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest prysznic. Słuchajcie, odwróć się To Beatko. która z nas idzie pod prysznic teraz? Ja idę pod prysznic. Dobra. To ja wychodzę na zewnątrz. Tutaj widzicie pokój, ale zaraz go sobie obejrzycie dokładnie. No i teraz Tada! ja jestem już na łóżku. Jak widzicie, to jest widok na prysznic. To jest
jest taka ciekawostka trochę tego hotelu. Przyznam szczerze, że w wielu hotelach, może nie w wielu, ale w kilku już byłyśmy, nigdy nie widziałam Takiego rozwiązania. takiej opcji, Aczkolwiek, takiego jak rozwiązania. przyjdziesz do mnie, Beatka, to pokażemy, że, bo chciałam właśnie taki na śmiech trochę wziąć, że jeżeli przyjeżdżacie z przyjacielem albo z przyjaciółką, Albo z mamą. albo z mamą, no to nie przyjeżdżajcie do tego pokoju, do tego hotelu, ale macie tutaj roletę, którą można opuścić. roleta, można sobie I opuścić można się całkowicie, zasłonić. Otrzymujecie odżywkę do włosów, w tym to są nasze prywatne rzeczy, a szampon i żel pod prysznic w jednym macie pojemniczku. Nie ma też deszczownicy, ale prysznic ogólnie jest bardzo dobry i mi się tu dobrze myje. Jedyny minus tego pokoju jest taki, że jeżeli bierzemy prysznic, to potem stoi tu woda. Jest źle zrobiony spadek. Tak, nie wiemy, czy wszystkie pokoje są tak samo źle zrobione, czy tylko nasz, ale zdecydowanie wiadomo, jest to prysznic typu walk-in, odpływ wody jest w tym miejscu, w związku z tym ta podłoga nie może być całkowicie pozioma, bo po tej stronie będzie stała woda. A nam stoi. Teraz Pan posprzątał, Jest, więc, tak. więc ściągnął tą wodę, ale za każdym razem jak bierzemy prysznic, to ta woda tu stoi. Następnie przechodzimy do klimatyzacji. Mamy klimatyzację, u nas jest ustawiona na 23, bo chłodzi tak, że mi jest ciągle zimno w tym pokoju, więc ustawiamy ją na tyle wysoko, żeby nie chłodziła. Wolę mieć otwarty balkon niż klimatyzację, ponieważ wtedy wpada świeże powietrze. Także mamy wiatrak w pokoju, Nawet działa. więc można sobie go włączyć i on daje, tak jakby miesza powietrze w pokoju. Następnie macie, nie wiem czy wszędzie jest taki układ z łóżkami. My nie wybierałyśmy, bo wiecie, to jest kraj jaki kraj, przyjechałyśmy tu jako przyjaciółki. Otrzymałyśmy taki pokój z 2 łóżkami. Ale Ty brałaś double room? Nie było tam wyboru. Aha. Nie było tam wyboru, więc otrzymałyśmy taki pokój z 2 łóżkami. Te łóżka to jest small double, czyli spokojnie 2 osoby mogą się wyspać na jednym łóżku. Myślę, że 140 cm mają szerokości. Do tego macie przy każdym łóżku jest USB, co jest bardzo ważne w tych czasach. Jest USB, każdy ma swoją szafeczkę. Tak, każdy ma swoje światło, dodatkowo lampka, tutaj jest akurat zapalona do czytania. Łóżko jest bardzo wygodne, materace są bardzo wygodne. Mi się bardzo dobrze śpi na tych łóżkach. Nie wiem jak Ty, Beatka? Tak, ja też jestem Bardzo zadowolona. wygodne. Mamy duże lustro, gdzie możecie się cali przejrzeć. Oczywiście standardowo mamy miejsce na walizkę, co się bardzo przydaje w tym przypadku, ponieważ ja nie wypakowałam się z walizki. Pozwólcie, że jej nie otworzę. No jest bardzo mało półek. Tak, więc Beatka korzysta z szuflad Ja na jej korzystam z ciuchy, bo szuflad. ona miała plecak, też nie walizkę. otwieraj, bo nie chcemy pokazywać moich gaci i biustonoszy. Nie No, ma także takiej mamy też potrzeby. telewizor. Oczywiście nie powiemy Wam, co jest w telewizji, bo nie odpaliłyśmy go przez cały Raz tydzień. włączyłyśmy, żeby sprawdzić, czy możemy się połączyć z telefonu. No, to Ty próbowałaś, ale nie wiemy, jakie są kanały. Nie sprawdzę, nie oglądałyśmy Nie macie telewizji. ekspresu do kawy, ale dostajecie czajnik plus kawę. Właśnie, moja kawka. Tak, plus kawę, herbatki jakieś ciepła. i mleko. To jest uzupełniane co 2 dni. Powinno być, Powinno ale być. Raz nam się zdarzyło, że nie dostałyśmy wody, ale poprosiłyśmy tutaj panów, którzy sprzątają i zaraz ta woda została uzupełniona, ale nie barek. Informacja jest taka, że co 2 dni macie uzupełniane. Do tego mamy minibar, w którym nie ma alkoholowych rzeczy. Są tylko jakieś Coca-Cola, Fanty dwa soczki, w naszym wypadku to był soczek pomarańczowy, soczek Tak. ananasowy. i woda gazowana Schweppesa. Tak, tutaj nie ma butelkowanej wody gazowanej, przynajmniej nie w tym hotelu i jest to po prostu woda gazowana Schweppesa. Ona jest bezsmakowa. Tak jest, no zwykła woda gazowana, Tak. tylko w puszce. Tak. Następnie macie oczywiście biurko, miejsce do siedzenia z fotelem. Do tego przechodzimy do części dziennej, czyli jest kanapa, stolik. My ogólnie z tego nie korzystamy, jak widzicie leżą ręczniki plażowe. Tu jest moja część, jest jeszcze telefon, z którym możecie się połączyć z recepcją. Również ten telefon ma wyjście na zewnątrz, ale telefon nie jest wliczony w cenę hotelu. Tak. Wszystkie połączenia są dodatkowo płatne. No i tak jakby najważniejsze w tym pokoju, czyli widok na morze. No mamy widok na plażę.
Tak możecie zobaczyć, jak wygląda plaża mniej więcej. Jest dużo leżaków. Jeżeli idziecie na plażę, tak jak my, późno i jest problem ze znalezieniem leżaka, to obsługa chodzi tam, pan chodzi, pomaga, żeby znaleźć leżak wolny. Dzisiaj byliśmy o 11:00, pan nam znalazł parasol, przyniósł leżaki i spokojnie nie miałyśmy problemów. Nad basenami oczywiście jest pozajmowane, więc musicie wstać o 8:00 rano, żeby sobie zarezerwować. Tak, warto też dodać, ja zrobię teraz szerokokątny. Akurat nasz pokój jest z widokiem na morze i musiałyśmy za niego dopłacić. Natomiast ten hotel ma taki kształt, że owszem, mamy widok na morze, ale można powiedzieć, że on jest częściowo przysłonięty przez Jesteśmy tak jakby po prawej. To jest wnęka. we wnęce. Z zewnątrz będziecie również widzieli ten hotel, więc zrozumiecie, dlaczego o tym wspominam. Są pokoje z widokiem na morze, które są wysunięte całkowicie, są skrajnymi, skrajna ściana do morza. Tu I wam tam wstawię. będzie dużo lepszy widok. On nie będzie kompletnie przysłonięty, więc no, nie wiem, czy można sobie wybrać. Być może można negocjować z recepcją na zmianę. Słuchajcie, może zacznę od tego, że latają to samoloty, co na pewno słyszycie teraz. Hotel jest położony na Deira Island i jest bardzo blisko lotniska. Z lotniska jechałyśmy chyba z pół godziny, a to tylko dlatego, że jest tu bardzo duży ruch na ulicach. Pomimo czasami 4, 6 i 8 pasów. Tak, czytałam, że niektórzy ludzie składali, reklamowali, może nie reklamowali, ale narzekali na te samoloty. Wiecie, ja jestem na wakacjach, mi nie przeszkadza, że samoloty latają, wręcz lubię samoloty, więc ja nie będę na to narzekać. No i umówmy się, jeżeli zamkniecie drzwi balkonowe, to ich nie słychać, w nocy ich nie słychać, one kompletnie nie przeszkadzają. Tak. Następnie zacznę od początku, czyli od zameldowania. Byłyśmy tutaj o godzinie 10 rano, a doba hotelowa zaczyna się od 14 czy 15, Tak, od nie pamiętam, 14, 14 albo 14. 15. No i zastanawiałyśmy się, czy każą nam czekać do 14 albo do 15. Ale nie kazali nam czekać, od razu nas zameldowali, od razu dostałyśmy klucze do pokoju. Wyczytałam tylko tam, że tam było napisane, że wymeldowanie jest normalnie o godzinie 12, ale jeżeli się zameldowaliście wcześniej, to wymeldowanie jest wtedy o godzinie 11, aczkolwiek nas się to nie tyczy, bo my wyjeżdżamy o jakiejś chorej godzinie w niedzielę. Więc to na duży plus. Oczywiście, jeżeli lot macie późno, to oddajecie bagaże do przechowania i możecie nadal korzystać ze wszystkich atrakcji, z jedzenia i tak dalej. Więc to na duży plus dla hotelu. Teraz troszeczkę może o hotelu, o tym, co tutaj możemy znaleźć. Mamy tak, 3 baseny w tym hotelu. Dwa są takie mniejsze, przy których są bary, można sobie oczywiście wypić. Drinki, które są niezbyt dobre. Taka jest moja opinia. Różne są opinie. Ucieszyłam się, że mają caipirinę, ponieważ jest to jeden z naszych ulubionych drinków. Niestety ta caipirinha nawet nie stała koło caipirini. Widać, że to jest obsługa taka trochę jakby z przypadku. Oni nie mają pojęcia, jak drinki powinny wyglądać, albo mają takie wytyczne, tak? Więc jeżeli ktoś jakiekolwiek pojęcie ma o drinkach, no to nie będzie zadowolony na pewno z tego hotelu. I to jest obojętnie w jakim barze generalnie oni leją, Ale co popadnie. Beata próbowała whisky z kolą, było ok. Ja wypiłam whisky jak piwo, to też whisky, było no. ok. Więc macie całkiem spory wybór tych drinków tutaj. No ale wracając do basenu. Jest jeden większy, w którym możecie popływać, który ma 1,50 m. Te małe mają chyba 1,20 m. 1,20 m, tak. Do tego macie... Niestety słabe rozwiązanie jest takie, że przy dużym basenie, przy którym możecie pływać, jest też miejsce dla dzieci, więc tam Takie naprawdę wydzielone... bardzo płytkie, od 15 cm do 90 cm i potem nagle się zaczyna przestrzeń do pływania praktycznie dla dorosłych, tam dzieci nie mają wstępu. Tak, no dziwny układ. jest to podzielone, ale dziwny układ, że basen dla dorosłych do pływania jest razem z dziecięcą sekcją. Mamy jeszcze tutaj taki ala aquapark mały z zjeżdżalniami. Ja jeszcze nie byłam, wybieram się jutro ostatniego dnia, bo jest zjeżdżalnia, z której chcę zjechać, ale można tam sobie pozjeżdżać. Jest to zarówno dla dorosłych, jak i jest sekcja też dla dzieci. Dla maluszków jest sekcja dla większych dzieci i jest sekcja dla takich dużych dzieci jak ja.
Tak, więc jutro mam zamiar tam sobie zjechać z tej zjeżdżalni. Wygląda fajnie, no taka zabawa, jak ktoś lubi, to jak najbardziej. Ona jest zamknięta w poniedziałek, to też warto powiedzieć. Tak, w poniedziałki jest zamknięta, od wtorku do niedzieli jest otwarta chyba od 10 do 17, jeżeli dobrze pamiętam. Hotel, obsługa bardzo na plus, wszyscy są bardzo mili, uśmiechnięci, bardzo pomocni. Jeśli chodzi o jedzenie, ja nie mogę narzekać, bo jedzenie jest full. Można sobie naprawdę znaleźć coś dla siebie, ponieważ Bardzo jest duży jedzenie i typu amerykańskie hot dogi, pizzę, makarony włoskie, chińskie jest jedzenie arabskie, jest całe mnóstwo. Jedynie nie uświadczycie tutaj wieprzowiny, no Nie. ale to jest oczywiste w No jest to związku z tym, kraj arabski, tak. w jakim kraju się znajdujemy. Nie ma nic z wieprzowiny, Nie. ale naprawdę można sobie znaleźć bardzo dużo jedzenia, jest bardzo duży wybór i można jeść codziennie coś innego. A my byłyśmy i na śniadaniu, i na lunchu, i na kolacji. Nie korzystałyśmy z restauracji dedykowanych. Jakoś nie miałyśmy czasu. Nie miałyśmy w sumie czasu na ani to. okazji, a zresztą wiele razy korzystałyśmy w innych hotelach i bardziej zawsze się zawiodłyśmy, więc nie powiemy Wam, jak to wyglądają te kolacje. Do tego macie nad basenami są aktywności dla dorosłych, czyli taki aerobik w basenach. Mogę jeszcze tylko dodać, że ja jako niemiłośnik wołowiny muszę przyznać, że wołowina jest tutaj przyrządzana bardzo pysznie, jest dobrze doprawiona, nie śmierdząca. Naprawdę miłośnicy wołowiny będą w raju, a osoby, które wolą wieprzowinę, nie przepadają za wołowiną, również będą usatysfakcjonowani. Ja osobiście byłam usatysfakcjonowana, jeśli chodzi o jakość dań z wołowiny. Macie aerobik na basenie, naprawdę starają się, żeby zachęcić jak najwięcej ludzi i no, to nie jest coś, co ja bym zrobiła, ale fajnie się na to patrzy. No nie, tak? ale- Naprawdę fajnie to prowadzą. Widząc po ilości ludzi w basenie, która przychodzi na te aktywności, no to cieszy się popularnością. Tak, no więc jeśli chodzi o plażę, to już jak Wam wspomniałam, jest całkiem sporo leżaków. Ręczniki plażowe macie zapewnione, przy zameldowaniu dostajecie 2 karty, które możecie wymienić na ręczniki. Oczywiście te karty musicie zwrócić przy wymeldowaniu. Możecie te ręczniki sobie wymieniać codziennie, z tym nie ma problemu, bo od godziny 8 do godziny 19 jest zawsze ktoś w budce i można tam sobie wymienić, wziąć nowe, jak chcecie. Tak, albo można zostawić ręcznik i oni zwracają kartę i wtedy można wziąć ręcznik po raz kolejny Tak. na daną kartę, nie? Macie To jak chce. strefy wyznaczone do pływania, przy których jest ratownik, Tak, są pilnuje ratownicy na strefach. ratownicy. Jako ciekawostkę Wam powiemy, Przy że basenach również są ratownicy. Tak, tak. Podczas aktywności, tak. Jako ciekawostkę powiemy Wam, że któregoś dnia byłyśmy na plaży, jakaś pani zaczęła krzyczeć, wybiegła z morza i się okazało, że to była meduza. Najprawdopodobniej tak. Więc no, zdarzają się meduzy. Ja miałam bliskie spotkanie z meduzą. Nie jest to nic przyjemnego, ale też nie jest to nic, od czego umrzecie. Oczywiście, jak pani wyskoczyła, zaraz się pojawili ludzie, zaraz ją wzięli ze sobą, opatrzyli, więc naprawdę oni reagują bardzo szybko. O cokolwiek byście nie poprosili. Są wieczorne aktywności też w postaci koncertów, aktywności dla dzieci. Jest przechowalnia dla dzieci, tak zwana, że możecie oddać dzieci pod opiekę i wtedy sobie... Tak, w okolicy tego waterparku jest taki żłobek dla takich mniejszych Tak, dzieci. więc można dla zostawić. rodzin z dziećmi możecie tu przyjechać, możecie zostawić swoje dzieciątko pod opieką i sobie poplażować. A wieczorem są całe takie występy dla dzieci interaktywne. Są Te dzieci występy na dla scenie, dzieci, są tam występy dla kicają z dorosłych. animatorami. Tak, są występy dla Karaoke. dorosłych, karaoke, no całe mnóstwo, słuchajcie, możecie się nie ruszać z hotelu, chociaż ja polecam oczywiście zobaczyć Dubaj, ale możecie się nie ruszać z hotelu, zostać tutaj i myślę, że nie będziecie się nudzić na spokojnie. A propos dzieci, warto wspomnieć, że ten hotel nie ma dzielonych stref dla
tylko dla dorosłych albo tylko dla dzieci. Więc jeżeli jesteście osobami, które no jakby stronią, to od dzieci musicie wziąć to pod uwagę. Jest dużo rodzin z dziećmi. Tu jest bardzo dużo rodzin z dziećmi i ponieważ te atrakcje dla dzieci są zapewnione, dzieci mają tutaj co robić, zwłaszcza te baseny, które są przy barach, tam dzieci też jak najbardziej mogą przebywać, oczywiście do pewnej tam głębokości, ale te starsze dzieci jak najbardziej. W związku z tym dzieci tu jest całkiem sporo, no i jakby wszystkie atrakcje związane z dziećmi w związku z tym też występują, więc to też musicie wziąć pod uwagę, planując pobyt w tym hotelu. Tak, do tego możecie sobie wypożyczyć jeszcze tutaj sprzęt wodny. Nie wiem, będzie mnie słychać, bo przelatuje kolejny samolot. Powinno. Możecie sobie wypożyczyć sprzęt wodny. Niestety nie ma skuterów wodnych. Nie wiem, czy dlatego, że tutaj nie można pływać na skuterach wodnych, ale możecie sobie wypożyczyć te deski do pływania. Paddleboardy. Możecie sobie wypożyczyć rowerki wodne. Widziałam też ludzi na kajakach, więc spokojnie można sobie tutaj wypożyczyć. Myślę, że jest to odpłatne. Nie sprawdzałyśmy. Niestety nie znamy cen, nie wypożyczałyśmy. Nie znamy cen i nie wypożyczałyśmy, ponieważ jesteśmy tu tylko na tydzień i naprawdę tydzień to jest bardzo mało czasu, żeby coś zobaczyć i jeszcze sobie poodpoczywać. Dobrze, ja jeszcze bym chciała tylko jedną rzecz Wam zaznaczyć, jeśli chodzi o pokój. Jeśli chodzi o pokój, okna są świetnie wygłuszone, nie słychać w ogóle samolotu. No, jesteśmy blisko lotniska, więc naprawdę jest dobrze wygłuszony i nie słychać tych samolotów, ale druga część pokoju, czyli drzwi i ściany, no słuchajcie, słychać. Słychać wszystko, co się dzieje na korytarzu, słychać dziecko, które płacze obok w pokoju. Miałyśmy tutaj przez parę dni, no więc miałyśmy tam pobudkę o 7 czy 8 rano, bo płakało jakieś dziecko, więc to jest taki mały minusik, jeśli chodzi o mnie, ponieważ ja lubię sobie pospać, a wtedy no, nie ma takiej możliwości, czy biegające rano dzieci po korytarzu. Jeszcze tylko zaznaczę Wam, że mieścimy się na wyspie Deira i niestety nie ma tu żadnej komunikacji, ale taksówki spokojnie podjeżdżają pod hotel, nawet nie trzeba ich zamawiać, bo one tu po prostu przyjeżdżają, zabierają i możecie jechać sobie do centrum. W zależności od korków, centrum to jest jakieś pół godziny. No, należy tak, około pół godziny. Nawet nie, jak wracałyśmy w korkach, to było 45 minut. Koszt takiej taksówki pod Burcz Khalifę wynosił 60 dirhamów. Nie, raz opłaciłyśmy 45, a drugi raz 50 do przepraszam. korki. Koszt takiej taksówki pod Burcz Khalifę z hotelu wyniósł nas 45 dirhamów, a powrotny wyniósł nas 55, bo były korki. No, tak mniej więcej. Tak mniej więcej. Jeśli chodzi o koszt dojazdu do mariny, to było to niecałe 100 dirhamów i tam już się jedzie dłużej. Ale Dubaj jeżeli Marina, będziecie mieli okazję, to jedźcie, naprawdę jedźcie. To chyba wszystko, jeśli chodzi o ten hotel. Dla mnie hotel na plus. Ja nie narzekam. Jest wygodny, czysty, nie ma pleśni, nie ma takich rzeczy, które by mnie odrzuciły od tego hotelu. Zawsze jest co robić, fajna plaża. Co do plaży nie macie takiego bardzo miękkiego piasku, jest dużo muszelek, więc fajnie jest zabrać buty plażowe O tak, ze sobą. zdecydowanie. Ktoś, kto ma bardzo wrażliwe stopy albo... No, bo to nie jest taki piasek zwykły, to jest jakby pomielone muszelki wymieszane z piaskiem i on jest stosunkowo ostry i ja bym drugi raz wzięłabym buty na pewno. Nie chodzi się zbyt przyjemnie po tym piasku. Tak, i na tej wyspie mieszczą się tylko 2 hotele i to wszystko. Drugi hotel jest obok i nie ma tutaj nic kompletnie, słuchajcie, nic. Nie ma tu nic kompletnie na tych wyspach. Można sobie chodzić. Jeżeli ktoś lubi spacerować, to plażą można iść. My dużo chodzimy i spacerujemy, więc jest gdzie chodzić, ale nie ma tutaj jakichś, nie wiem, takich chodników czy coś, tylko po prostu, żeby sobie plażą pochodzić. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest tu taki autobus z hotelu do takiego centrum handlowego, więc, który też mieści się na tej wyspie, zaraz przy moście, który przejeżdża na drugą stronę. Jeżeli chcecie zmarnować swój czas, to jedźcie. Tak, bo to centrum handlowe nie oferuje nic kompletnie. No nie, no Nic. to takie wiecie, no takie szmatki dla turystów, nie? Nie, to nawet nie ma tam szmatek dla turystów. Znaczy tam no, wszystko jest i żarcie i różne rzeczy można kupić, ale wygląda jak widmo. Wchodzicie tak, i tam 3/4 sklepów jest zamkniętych.
Można tam pojechać autobusem, który jest darmowy z hotelu w wyznaczonych godzinach, bodajże o Tak. 4:30, 19:00, 22:00. Tak. Może Was dowieść. No dobrze, no umówmy się, jeżeli ktoś naprawdę nie ma nic lepszego do roboty, to można sobie tam pojechać z ciekawości, zobaczyć co to jest, jak to wygląda, ale to jest taki Bardzo ładny widok jest na Tak. kanał tam z tego centrum. No, prawda. Ale jeżeli oczekujecie, że zrobicie tam zakupy jakieś czy coś, to nie, to jedźcie No do nie. centrum po prostu i tyle. No, ale dla mnie, mówię, dla mnie hotel na plus, mi się podoba. Moja opinia o hotelu? Tak, ja też jestem zadowolona. Generalnie wydaje mi się, że chyba jednym z takich dużych plusów tego hotelu to jest umiejscowienie przy plaży. Jest naprawdę bardzo blisko do plaży i obsługa. Obsługa jest bardzo pomocna, bardzo miła. Wszyscy, nawet najniższego szczebla pracownicy nie mają tutaj kwaśnych min, zawsze się do Ciebie uśmiechną. Tak, to prawda. Wszyscy są bardzo pomocni, obojętnie kogo zapytasz. Obsługa mówi w wielu, wielu językach, ta recepcyjna zwłaszcza. Również obsługa restauracyjna mówi w wielu językach. O, jeszcze ciekawostkę Wam powiem taką na sam koniec, że my przyleciałyśmy z Anglii, wybrałyśmy Emirates Holidays, ze względu na to, że chciałyśmy sprawdzić, jak wygląda ta linia. Ale do hotelu, oni też wiedzą, że jesteśmy z Emirates Holidays, ale w hotelu, kiedy otrzymali nasze polskie paszporty, dostałyśmy instrukcję co do hotelu po polsku. To było takie urocze w sumie, więc taką obsługę i dostaniecie w języku polskim, więc nie musicie się martwić tak naprawdę. Ona nie o jest nim. tam super rewelacyjnie przetłumaczona, ale zdecydowanie No, zrozumiecie, uważam, co gdzie. że trzeba docenić gest. Tak. Tak, więc można docenić gest, że jednak po polsku. Oczywiście obsługa też zna tam dzień dobry, czy jakiś tam Dziękuję. dziękuję. Parę zwrotów po polsku, co też jest miłe moim zdaniem. No, to tyle ode mnie. Od Ciebie? To wszystko. No, także dajcie znać w komentarzach, czy macie w planach odwiedzić Dubaj. Ja uważam, że raz powinno się odwiedzić Dubaj i zobaczyć, jaki mają rozmach tutaj. No, ale to temat chyba na inny film. Tak, tak. Także polecam Wam ten hotel, który jest umiejscowiony na uboczu, ale też na tyle blisko, żeby można było sobie dojechać do wszystkich atrakcji na spokojnie. No to co, to my się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć. Pa!